każda sprawa ma swoją porę i swój czas, a ten, który przyszłość zna, mówi do mnie: nie budź niewyspanej miłości, czekaj, aż obudzi ją świt, pozwól, by przetarła swe oczy, zanim drogę wskaże ci. Druga piosenka to jest o mężczyznach. Gdzie ci mężczyźni? I śpiewa tą piosenkę Danuta Rin. Natomiast autorem tekstu jest Jan Pietrzak, czyli mężczyzna. I uwaga, pisze on o swoim utworze tak. Napisałem ten tekst z myślą o Ani Nechrabeckiej. Pomysł ten był taki, że subtelna blondynka będzie w sposób łagodny lżyć z facetów z ich największymi wadami. Taka wyliczanka, jak nie nerwus to histeryk, gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane. To był taki obrazek społeczny, w którym ubliżałem mężczyznom, którzy są niegodni tego miana. Generalnie takie inwektywy w ustach delikatnej dziewczyny miały mieć zwiększoną siłę rażenia. Niestety ta kobieta, dla której została napisana ta piosenka, nie dała rady wykonać tego utworu, więc rozpoczęto poszukiwania kolejnej wykonawczyni. Znowu Włodzimierz Korcz pomyślał o Danucie Rin, która w tamtym momencie była świeżo po rozwodzie i występowała w różnych takich artystycznych występach, więc poproszono ją o wykonanie tej piosenki. Nie wiedzieli, jaka będzie jej reakcja, ale ona powiedziała: Włodek, ja całe życie czekałam na tą piosenkę. I po próbie okazało się, że ta piosenka czekała również na Danutę Rin. Włodzimierz Korcz właśnie czekał, zaakompaniował tą piosenkę, zaaranżował i akompaniował Danucie Rin. Więc mężczyźni odgrywali dużą rolę w powstawaniu tej piosenki, więc panowie, nie miejcie mi za złe, że czytam ten tekst. Nie jest to żaden apel, żaden atak, ale jest to pewnego rodzaju też takie napiętnowanie z kolei negatywnych męskich cech. Gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy, orły, sokoły, herosy? Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów? Gdzie te chłopy? Dokoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Czyli napiętnuje ta piosenka właśnie taką wybuchowość i gniewność i w ogóle pewnego rodzaju taką emocjonalność nieopanowaną, nieogarniętą mężczyzn. Drobny cwaniak, czyli nie dość, że jakby nie ma takiej gdzieś wewnętrznej, zewnętrznej siły, to cwaniakuje w mowie. Jest taki mądry w mowie, a jak przyjdzie do czynów, to nie jest za bardzo taki chętny. Skrzętna mrówa, niepoważne to nieszczere, czyli niby jest pracowity, a tak naprawdę jest pracowity w gębie. Jak bezwolne manekiny przestawiane i kopane, czyli właśnie napiętnuje tutaj tą taką uległość, wpływowość i bycie takim niezdecydowanym. Gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane, czyli nie skoncentrowanie się na jednym celu, tylko bycie to tu, to tam, w kwestii też jakichś celów, czy nawet wierności kobietom. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje. Czyli nie wyznający konkretnych wartości, a jeszcze też upierający się cały czas przy swoich jakichś takich filozofiach. Wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji. I śpiewa dalej: gdzie ci mężczyźni, bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, o znaczeniu wielkopomnym i wejrzeniu jak ze stali. Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne, zarobkowe kombinacje tuż przed pierwszym. Myślę, że tutaj jest cała gama takich cech dotyczących właśnie jakiegoś takiego bycia awanturnikiem
dochodzenia takich swoich mrzonek, które są takie, nie wiem, bardzo mocno oderwane od rzeczywistości, a zajmowanie się nimi jakby było po prostu najważniejszym czymś i takie poleganie na sobie jako tak, że ja mam rację i mam takie najlepsze spojrzenie na daną rzecz i nikogo nie słucham naokoło. Gdzie umysły epokowe protopleści czynów większych niż pokątne. Czyli, że bardzo dużo mówią, a nie mają na swoim koncie takich czynów, które wywarłyby jakiś większy wpływ. I oczywiście tutaj aluzja do kombinacji przed pierwszym, że nie umieją zaoszczędzić pieniędzy, bo do pierwszego im nie wystarcza ich pensyjka. Nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni, szlachetni. Tu napiętnuje te cechy, które powinni mieć, a nie mają ich. Gdzie tytani woli, że nie umieją się po prostu powstrzymać, że ich wola jest zniewolona tak naprawdę czynu intelektu. Tytani woli czynu intelektu. Dalej mówi o tym, że gdzie są ci prawdziwi mężczyźni, orły, sokoły, bażanty. Na miarę czasów. Gdzie te franty? Gdzie? I potem śpiewa, że ich nie ma. I ta piosenka jest oczywiście jakby też przerysowaniem pewnych cech, natomiast no, sami musimy przyznać, że po prostu często tak jest, że zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet mamy pewne cechy, które wydają nam się nawet atutami czasami, że jesteśmy tacy bardzo biegli w mowie, ale jeżeli nie pokrywa się to z czynami, to co mamy tak naprawdę do zaoferowania? I myślę, że zarówno ta jedna piosenka, jak i druga są po prostu takie przerysowane, jakieś groteskowe, ale ukazują coś. I chciałabym, żebyśmy się pochylili nad tymi tekstami, które dotyczą bezpośrednio naszej płci i zaczęli pracować po prostu nad tymi cechami, które tam są. Może to jest jakieś śmieszne, może każdy sobie posłucha ten filmik i powie, no dobrze, mów tak o kobietach, no dobrze, mów tak o mężczyznach, ale myślę, że każdy powinien się skoncentrować na sobie, ale też nie używać jakby swojej siły przeciwko drugiej płci i przeciwko sobie nawzajem, ale pracować właśnie nad sobą, nad taką ufnością i nie przyspieszać nic ani nie opóźniać.